Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof. 8 października, chciałem powiedzieć 9, bo zazwyczaj nagrywam w poniedziałki, ale dzisiaj nagram w niedzielę, w poniedziałek nie będzie filmu. Słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj sobie zrobimy predykcję na Dota. Ostrzegę was troszkę przed hossą, ok? I zrobimy sobie RB, również predykcję, tylko tutaj bardzo tak, że tak powiem, statystyczne, o może tak. No i zobaczymy sobie oczywiście Bitcoina, także tutaj dopowiem co nieco o ETF-ie na Bitcoinie, żeby każdy wiedział i nikt się nie dał na to nabrać. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20, możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie oczywiście od komentarzy. Poi0021, dziękuję za komentarz, robisz świetną robotę, dziękuję bardzo, że doceniasz. Ale ja myślę, że jak wejdzie ten ETF i oczywiście inflacja itp., ale pula ludzi mogąca kupić BTC zwiększy się nieporównywalnie do teraz, bo banki najpierw same kupią, później będą naganiać Kowalskich. Ja myślę, tak, czas pokaże, pozdrawiam. Słuchajcie, odnośnie ETF-a, bo to jest dość interesujące, ten ETF, tutaj gramy sobie futures, ale przejdziemy sobie na ETF-a. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nie możecie się dać nabrać na to, co mówią w mediach, prawda? Ja to będę cały czas wam tutaj powtarzać, aczkolwiek i tak na końcu sami się przekonacie. Słuchajcie, na rynku panuje odwieczna zasada: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. I teraz, żeby nie mylić dwóch pojęć, zobaczcie, tutaj rozdzielamy grubą krechą. Tu jest decyzja o ETF-ie, czyli którą wyda SEC, prawda? A tutaj po drugiej stronie jest fizyczne wejście ETF-a na giełdę. Fizyczne wejście, prawda? I teraz słuchajcie, żeby to było zrozumiałe. Jeżeli zapadnie decyzja, że ETF, jest zgoda na ETF i ten ETF wejdzie na giełdę, to cena wystrzeli w kosmos. I teraz mądrzy gracze, którzy wiedzą, co na rynku się robi, będą, słuchajcie, już nawet wcześniej, przed decyzją SEC-u, obstawiać, że ten na przykład ETF wejdzie i będą to kupować, i reszta ludzi z rynku też będzie kupować, no bo przecież wszędzie w mediach będzie, że jest zgoda na ETF, prawda? I teraz przechodzimy na tą stronę fizyczną, I teraz w momencie, kiedy SEC zgodzi się na ETF-a, cena leci w kosmos, pompujemy, wszyscy gramy, wszyscy euforia zbiorowa, wszyscy się cieszymy, że ten ETF będzie, ale fizycznie, jeżeli na przykład dnia 15 października pojawi się pierwszy ETF na giełdzie amerykańskiej, czyli tutaj już fizycznie debiut ETF-u na giełdzie, nie będzie już komu, słuchajcie, pchać ceny w górę. Bo wszyscy media będą nakręcać na tego ETF-a, wszyscy będą kupować, na końcu, słuchajcie, nie będzie komu kupować. A z uwagi na to, że nie będzie komu kupować na samym końcu, ci mądrzy, którzy grali pod tego ETF-a, będą opychać tego ETF-a w dniu wydarzenia, czyli będzie zrzucane, będzie take profity. Słuchajcie, to jest zasada odwieczna na giełdzie. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty, prawda? W tym przypadku troszkę się to będzie różnić, bo oczywiście będziemy kupować przyszłe coś, czyli przyszłe wydarzenie, czyli debiut ETF na rynku, po zgodzie SEC-u. Nie wiem, czy to rozumiecie, słuchajcie,
ale przestrzegam, żeby się nie dać nabrać, ok, że w dniu ETF-a fizycznego, podkreślam fizycznego, nie sama zapowiedź, która popcha cenę, fizycznego ETF-a, żeby się nie okazało, że to będzie koniec, słuchajcie, ruchu, a przynajmniej ogromna, duża korekta. Rozumiemy? Myślę, że rozumiemy, słuchajcie. To jest odwiecznie tak samo, zawsze się to dzieje. Cwaniaki, słuchajcie, zawsze tak grają, ok? Może nie cwaniaki, a osoby po prostu doświadczone, więc tak bym to, słuchajcie, może nie widział, ale cały czas, słuchajcie, tak jest i cały czas tak się dzieje, ok? To tak jak, słuchajcie, ja już wam porównywałem, ale jeszcze, słuchajcie, porównam, ok? Tutaj sobie tego naszego CDR-a, projekta weźmiemy. To jest, słuchajcie, sprzedawanie faktów, czyli dodatek do Cyberpunka, ok? To jest sprzedawanie faktów, a to jest, słuchajcie, kolejne sprzedawanie faktów, ok? Czyli Cyberpunk, prawda? Więc tak to się zawsze dzieje, słuchajcie, wszyscy grają pod premierę, pod wydarzenie, że to będzie, prawda? Czyli w tym przypadku, gdybyśmy porównali, to wszyscy po zgodzie grają, że ten ETF wejdzie w dniu premiery. Zaczynamy niestety gasić ruch, dystrybucję robimy, czyli wszyscy, którzy grali wcześniej, zaczynają robić dystrybucję, ok? Tak by to wyglądało, słuchajcie, więc przechodzimy do DOTA. Więc słuchajcie, przestrzegam, ok? Przestrzegam i apeluję, bo tak zawsze historia się powtarza i zawsze na końcu jest płacz i tragedia, ok? Ludzie później płaczą, że jak to był ETF wszedł, nie ma, nagle cena spada, jak to możliwe, prawda? No tak to możliwe, dużo wcześniej się gra przed ETF-em. Słuchajcie, docik, predykcję sobie robimy na DOTA. Technicznie patrząc, słuchajcie, technicznie patrząc, bo na to będzie patrzył cały świat. Wszyscy analitycy będą tu się też sprzedawać po części albo kończyć pozycję. Więc technicznie, słuchajcie, jeżeli DOT, bo DOT już jest starszą monetą, jeżeli DOT w tym cyklu marketingowo jeszcze zabłyśnie ładnie, ok, podkreślam, zabłyśnie, to 68,86 i jak najbardziej realne. Tutaj nie mówię o wyższych poziomach, bo oczywiście nie wiem, jak wielka będzie hossa, ja mówię cały czas o realnych poziomach, prawda? Czyli te realne poziomy, słuchajcie, to jest właśnie 68,86. Ok? I teraz druga rzecz bardzo ważna. Trzeba to korelować z Bitcoinem. Strefy na Bitcoinie dawałem wam w poprzednim wideo, więc jeżeli zauważycie, że na przykład Bitcoin jest przed strefą swoją podażową, gdzieś tam, powiedzmy, tu ma strefę, może inaczej, tu ma strefę, a jest gdzieś tutaj i DOT w tym czasie pompuje, ok, zalicza strefę, no to nie ma sensu się take profitować, ale to też trzeba jeszcze zobaczyć, jakie sentymenty na rynku, więc to zawsze trzeba korelować z Bitcoinem. I teraz przestroga troszkę przed tą hossą, słuchajcie, prowadzę grupę od 20 roku, ok, a w związku z tym, że prowadzę grupę od 20 roku, to mam masę osób na grupie, które były w hossie poprzedniej, prawda? I możecie mi wierzyć lub nie wierzyć, natomiast ta masa osób straciła na hossie pieniądze, ok? Na hossie pieniądze. Dlaczego? Tu was przestrzegam, że jak ktoś pierwszy raz będzie wchodzić w hossę na tym rynku, ok? A gdzieś tam 24-5 rok zapowiada się, że coś tu możemy fajnego zrobić, to słuchajcie, nie dajcie się ponieść emocjom. Ogólnie wy tego może nie znacie, ale ktoś, kto przeżył hossy dokładnie, to zna jedną, czy dwie, czy trzy hossy, że w dniu hossy, w dniu pomp, może w czasie hossy, w czasie pompek wielkich, ludzki umysł niestety dostaje korby, że tak powiem. Czy ogólnie rzecz biorąc, nic na niego nie działa, co racjonalnie ktoś powie, prawda? Czy jeżeli ja wam będę mówić w hossie, uwaga, bo tu jest strefa i Bitcoin też robi strefę, fajnie by się było na przykład tam skeszować, zobaczyć, czy się trend nie łamie, ok? Technicznie zobaczyć, jak to wygląda, to słuchajcie, nikt tego nie będzie słuchać. To samo było, słuchajcie, na moich filmach w roku 2021, kiedy mówiłem, że się trend łamie, prawda? Mówiłem, uwaga, bo się trend łamie. Nikt nie chciał słuchać, ok? Nikt nie chciał słuchać. Nikt nie chciał słuchać. Wrzucałem te filmy, gdzie wam pokazywałem, trend się łamie, uwaga, prawda? To samo było, słuchajcie, na Bitcoinie przy spadkach, bo to są te same emocje, ok? Przy spadkach na Bitcoinie te same emocje, słuchajcie. Kiedy mówiłem tutaj 15 600, bardzo fajna strefa popytowa, nie ma sensu czekać na 12, warto tutaj rozegrać i teraz słuchajcie, co wam powiem.
Czym niżej cena spada, zapamiętajcie to sobie, tym niższe ryzyko waszego niepowodzenia w pozycjach, ok? Czyli jeżeli cena rośnie, a wy wchodzicie w pozycję, to zwiększacie ryzyko mniejszego zarobku i końca trendu. Czym niżej cena spada, tym zwiększacie ryzyko, zmniejszacie ryzyko, a zwiększacie szansę na bardzo fajny ruch, prawda? Czyli jeżeli ja bym tu chciał wchodzić, to moje ryzyko to jest powiedzmy 90%, może nie 100%, i wraz z ceną spadającą to ryzyko cały czas się zmniejsza. Więc taka pozycja z 15 000, ok, nie była obarczona dużym ryzykiem. Nie była obarczona dużym ryzykiem. Bo nawet jakby to spadło na 12, to na powrocie, ok, jakby ktoś nawet tego nie zabezpieczył, i tak by wyszedł, ok? I tak by wyszedł z tego. Więc słuchajcie, czym niżej, tym nasze ryzyko jest coraz mniejsze. I teraz odnośnie dota, słuchajcie, i tego, co tutaj widać na tym docie. Zobaczcie, mamy tutaj jedną, że tak powiem, clean, ok? I teraz tak, słuchajcie, tu były też strefy, ja też o tym mówiłem na YouTubie, tu były take profity, pierwsza strefa podażowa, druga strefa podażowa, ale rozgrywanie tego dota w chwili, gdy on tu spada, wiąże się z bardzo małym ryzykiem, ok? Bardzo małe jest to ryzyko. I teraz zobaczcie, mamy kolejny clean i mamy dwie strefy popytowe, ok? Pierwsza strefa jest tutaj, czyli to jest zaledwie, słuchajcie, procentowo 5% jak tu dotrzemy. To jest pierwsza próba rozegrania, ok? U mnie, pierwsza próba rozegrania. Ryzyko mam tu niewielkie. Jeżeli tu się nie uda, wyciągnę informację technicznie, że ten trend nie ma tu siły odbijać, ja z tego wyjdę, a tu będzie moja druga próba. Czyli mam tylko dwie próby fajne do zagrania tutaj na docie, ok? Gdyby ta cena spadła. A w związku z tym moje ryzyko przy tak niskich poziomach już jest nieduże, bo ta druga strefa jest, słuchajcie, 30% niżej, ok? Czyli 20 do 32% niżej, więc słuchajcie, z tej strefy moje ryzyko jest niewielkie, więc nawet gdyby to przebiło, chociaż i tak zabezpieczałbym w tradingu, to kolejny ruch i tak powinien wyprowadzić mi tą pozycję na plus. Ewentualnie można uśredniać, czego ja nie lubię uśredniać i nie robię tego. Natomiast rozumiem, że większość osób robi. Natomiast w strategii, na przykład jak się poruszamy na rynku, czym niżej, czym fajniejsza strefa niższa, tym to ryzyko, słuchajcie, bardzo mocno maleje. Więc tu na dociku są dwie próby fajne do rozegrania. Przechodzimy sobie na ARB, ok, ARB USDT. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ARB, też wam mówiłem o tej strefie i tutaj też to ryzyko było małe. I tu mamy strefę podażową, też mówiłem o tej strefie podażowej. Zobaczcie, jak fajnie można sobie to po prostu rozegrać, patrząc technicznie, prawda? Fakt, nie były to jakieś duże procenty, ale jak kogoś interesuje gdzieś tam jakieś pomnożenie tego kapitału, no to jak najbardziej spoko. Tu jest jeszcze jedna strefa podażowa, więc jak ktoś wchodzi i myśli, żeby tu się z tych profitować, no to słuchajcie, jak trend zawróci, wyjdzie na zero i tu będzie mieć kolejną strefę do rozegrania pod dużo większy ruch. Natomiast na ARB kolejna strefa, gdyby ta strefa tą trójką została tutaj zgaszona, to jest 65, 80, 63, 50. I tu znowu jest małe, dużo mniejsze, słuchajcie, ryzyko, to jest jakieś 30% niżej. I to jest też dobra strefa do akumulacji, ok? Do akumulacji. I teraz słuchajcie, o realnej predykcji na ARB, ok? Mamy 0,86 centa. Nie mam tu wykresu wcześniej, ponieważ ta moneta wjechała na Binance 23 w marcu. Nie mam tutaj wykresu, więc ciężko się tutaj poruszać. Natomiast tak technicznie, może nie technicznie, a statystycznie patrząc, to słuchajcie, 7 do 10 razy od obecnej ceny powinno to spokojnie zrobić, ten coin. Czyli jak mamy teraz 0,86 centa, to te 8 dolarów tu powinno być na spokojnie. Jeżeli będziemy powtarzać taki cykl hossy, jaki zawsze powtarzaliśmy, czyli alty pompka, tak? Alty równa się pompka. No to predykcje 6-8 dolarów spokojnie tutaj mogą być. Realna predykcja, przy której pod trading to jest 2,9581, stąd może być większa korekta. Więc tutaj fajne też dla piramidowania, czyli jeżeli coś akumulujecie pod hodl, ok, to no to w zasadzie nie. Jak coś gracie strategiami, o może tak, w strategiach dużo lepiej to działa, to tutaj słuchajcie, realnie można się take profitować i realnie na korekcie można shortować to fizycznie, ale to jakby temat bardziej zaawansowany, jakby nie na teraz. W każdym razie ARB
predykcja moja to jest X710, ok, czyli od 6 do 8 dolarów na spokojnie realnie, patrząc realnie, a pod trading, no to jeżeli byśmy tutaj, słuchajcie, łamali tą strefę, czyli informację wyciągamy, że tutaj, słuchaj, tylko trójka będzie, no to później fajna strefa 63,50. Tu jeszcze mam taką strefę popytową, ale to jakby na razie ona jest mało istotna. No i tutaj też mamy złotą strefę przy okazji. Tu to ryzyko jest już bardzo małe. Oczywiście nie porada finansowa, mówię tylko to, co myślę, moje jakby tutaj doświadczenie, o może tak. Dobra, przechodząc sobie do BTC, słuchajcie, tutaj no nie ma co zaktualizować, bo nic się tu nie dzieje. Strefę wam mówiłem o tej strefie, była też wcześniejsza strefa, która reagowała spadkiem, tu jest kolejna, która zareagowała spadkiem, a tu jest kolejna, która też prawdopodobnie będzie reagować spadkiem. I dalej jest to w ruchu bocznym, czyli nic się tutaj, słuchajcie, nie dzieje. Okay. Tylko strefy są podażowe, z których można ewentualnie jakieś longi, shorty popuszczać, ale jakby tutaj to jest mało istotne. Co istotne jest, to mówiłem w poprzednich wideo, więc już nie będę się powtarzać. Słuchajcie, życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Zastanówcie się nad tym, co mówiłem. Lepiej posłuchać kogoś doświadczonego, słuchajcie, okej, i sobie tam zweryfikować, można nawet historycznie na różnych aktywach zweryfikować to, o czym mówię, niż, słuchajcie, później popadać w jakąś super euforię, a problem mieć później na hoście, że zarobiłem, ale straciłem, prawda? Więc warto, słuchajcie, bardzo chłodno na to wszystko patrzeć, zgarniać te peki. Fajnie by było nauczyć się analizy, żeby te łamania trendu, te strefy sobie powyznaczać i jest pełen komfort. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia chyba w czwartek, bo w piątek też nie będzie, troszkę się pozmienia tutaj, przynajmniej w tym tygodniu, więc wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.